Cześć, dzisiaj o funkcjach wykrywacza dynamicznego. Właściwie omówię dzisiaj jedną z najważniejszych funkcji, jaką musimy znać i wiedzieć, że ona istnieje w wykrywaczach, jeżeli chcemy szukać monet świadomie. Jest to filtr gruntu, inaczej zwany reaktywność. Pokażę to na przykładzie akurat Rutusa Altera 71. Jak to jest ważne? Zaraz sami zobaczycie, jak ważne jest poznanie tego parametru, tej funkcji. Filmik zwłaszcza dedykuję osobom, które nie mają możliwości korekcji takiej funkcji. Na przykład, nie wiem, ktoś ma Garretta AC250, jakiegoś innego, nie wiem, Twisted Warrior, Golden Maska jakiegoś. Tak samo posiadacie ten parametr, tak samo posiadacie filtr gruntu. On jest ustawiony u Was w wykrywaczach na jedną stałą wartość i musicie, chcąc dobrze szukać monet, musicie wiedzieć, na jaką wartość jest to ustawione. Pokażę Wam, jak się to sprawdza, jaki to ma wpływ podczas szukania monet. Pokażę Wam, co daje na przykład możliwość regulacji tym parametrem wykrywacza, które to mają wyciągnięte. Patrz, Deus, chyba teraz dobrze pamiętam też Equinox miał, jak sobie ostatnio oglądałem. Słuchajcie, filtr gruntu, Reactivity jest niczym innym jak ustawieniem pewnej prędkości działania naszego detektora. Czym szybsza praca wewnętrznie jest ustawiona naszego detektora, tym bardziej mamy możliwość szukania w śmieciach. Stąd te wszystkie filmiki, jakieś tam nailboard testy, jakieś tam kładzenie przedmiotu kolorowego koło żelaza, pokazywanie, jak on sobie radzi. No wszystko fajnie. Wykrywacze nowe, na przykład przeznaczone do śmietników, sobie z tym radzą, bo są szybkimi wykrywaczami. Mają ustawiony filtr gruntu na bardzo wysoki poziom. Pamiętajcie, że w wykrywaczoach nie ma nic za darmo. Jeżeli coś jest ustawione na bardzo mocno, na przykład na poszukiwanie śmieci, gdzieś jest jakiś wielki, coś gigantycznie źle się dzieje w drugą stronę. Jak to sprawdzić, też Wam zaraz pokażę. Z kolei, jeżeli mamy filtry gruntu niskie, wykrywacze nasze sięgają głęboko, to problem mamy przy separacji. No właśnie, jak to wszystko ocenić, jeżeli nie mamy tego parametra wyciągniętego na zewnątrz? Już Wam pokazuję, zobaczcie. W tej chwili zresetowałem program monety w Rutusie Alter 71. W tym programie filtr gruntu jest ustawiony, czyli aktywność na 4. Jest to uśredniona w skali od 1 do 8, którą mamy możliwość tutaj wyregulowania. Jest to uśredniony parametr. W tym miejscu, gdzie ta biała nakrętka, mam zakopaną monetę 20-groszową na 30 cm. I teraz Wam pokażę, o co chodzi. Filtr gruntu jest to prędkość pracy naszego detektora. Kładę wykrywacz. Każdemu z Was polecam zrobienie sobie takiego testu. Położyć własny detektor, ustawić tak, w jaki sposób chodzicie z tym detektorem. Bierzemy moniaka do ręki, jakiegokolwiek, i dość szybkim ruchem, a nawet bym powiedział bardzo szybkim, określamy jakąś tam głębokość. No, przy szybkim machaniu, na tutaj drugim, że tak powiem, drucie, mamy sygnał. Szybko machaliśmy, jest sygnał. I dajmy na to, ktoś idzie w teren i bardzo głęboko nagle, szybko, bardzo głęboko znajduje dobrą monetę. I pojawia się pewien problem, ponieważ większość ludzi, znajdując coś ciekawego, zaczyna zwalniać, zaczyna bardzo dokładnie szukać, kawałek przy kawałku, chce bardzo dokładnie teren przejść, nie rozumiejąc, na jakim parametrze, na jakim filtrze jego wykrywacz działa. Co to jest? Zobaczcie, co się stanie. Jeżeli tu mieliśmy sygnał, a teraz zaczniemy bardzo dokładnie i powoli szukać, zasięgu prawie nie ma. Dopiero kiedy damy ruch, delikatną prędkość, sygnał się pojawia, ale widzicie? Dokładne szukanie, gdzieś pod krzakiem, brak ruchu, a tu jest. Filtr gruntu jest określeniem szybkości działania naszego detektora. Musicie wiedzieć, z jaką prędkością działa Wasz detektor. Można to sprawdzić w taki sposób. Tu jest zakopana moneta, tak jak powiedziałem, na 30 cm. Zakopujecie, najpierw sprawdzacie sobie w powietrzu, na jakiej odległości Wam w Waszym detektorze wychodzi przy szybkim machaniu w takim teście powietrznym. Później zakopujecie na bardzo podobnej głębokości monetę i Waszym detektorem zaczynacie bardzo wolno przemiatać nad celem. Widzicie, nie ma sygnału.
Coraz szybciej. Sygnał się pojawił bardzo ładny. Bardzo szybko. No już nawet go urywa na końcu. Zwalniamy. Jest ładny. Zwalniamy. Jest cichy. Szukamy dokładnie. Nie ma. To jest uśredniony filtr gruntu. Mniej więcej w taki sposób działa większość wykrywaczy na takim uśrednionym. Co się stanie, jeżeli filtr gruntu damy najmniejszy? Teraz jest bardzo wykrywacz jest strasznie wolny, bardzo wolno analizuje. O, tu ładny sygnał. Jest. Jest. Jest piękny. Damy szybkość. I sygnał praktycznie zniknął. Filtr jest tak wolny, tak ekstremalnie wolno analizuje, że po prostu miesza mu się to z gruntem. Jest bardzo słabo. Teraz jest piękny. Każdy filtr gruntu kocha swoją prędkość. W taki sposób możecie sprawdzać, w jakiej prędkości działa wasz wykrywacz. Teraz damy filtr gruntu numer 8, reaktywność numer 8. Wykrywacz jest ekstremalnie szybkim wykrywaczem. Bardzo fajnie się będzie sprawdzał w śmieciach. Przy wolnym machaniu nie ma nic. Szybszym nie ma nic. Jeszcze szybszym coś tam zaczęło drgać. Dopiero przy bardzo szybkim machaniu coś tam się pojawia, ale jest jakaś katastrofa. Dlaczego? Bo wykrywacz teraz, zobaczcie, koło gwoździa widzi monetę, bo jest bardzo szybkim detektorem. Bardzo szybkie detektory ustawione na bardzo wysokich filtrach nadają się na śmieci. Potrzebują ruchu. Przy filtrze najniższym, kiedy wykrywacz jest strasznie wolny, bardzo głęboko sięga, widzicie? Sygnał mu się zlał. Nie jest w stanie tego odseparować. O, teraz tą przesunąłem, ale praktycznie nie ma nic. W jedną stronę. Od strony gwoździa przy jednym machnięciu praktycznie nie ma nic. Wykrywacz jest zbyt wolny, strasznie wolno analizuje. Wykrywacz schodzi z gwoździa, wchodzi na monetę i dalej mieli ten gwóźdź.